Dzień dobry, nazywam się Dagmara Kowalska. Dzień dobry, ja nazywam się Bartłomiej Pomianowski. Zapraszamy Państwa w kolejną historyczną podróż z Urzędem Transportu Kolejowego w cyklu reportaży Zabytki kolejnictwa ocalić od zapomnienia. Jesteśmy na południu Polski w dwóch różnych, ale bardzo ciekawych miejscach. W poprzednich odcinkach przedstawialiśmy historię zabytkowego taboru. Tym razem zajmiemy się malowniczymi, górskimi liniami kolejowymi. Pokażemy trasę Tarnów-Leluchów, która bardzo często nazywana jest polskim Semmerlingiem, a Semmerling to linia kolejowa w Austrii, która ze względu na warunki terenowe jest uznawana jako pierwsza na świecie prawdziwa kolej górska. Ale zaczynamy od Dolnego Śląska, gdzie między Kłodzkiem i Wałbrzychem znajduje się najdłuższy tunel kolejowy w naszym kraju, a także jedne z najpiękniejszych mostów kolejowych w Polsce. Jeżeli ktoś wsiądzie w Kłodzku i przejedzie całą linią do Wałbrzycha, zobaczy taki Dolny Śląsk w pigułce przez okna pociągu? Zobaczy atrakcyjność Sudetów, atrakcyjność serca Sudetów i to bogactwo inżynieryjne, które tutaj widać. Sama kompozycja szlaku w ciągu najważniejszych pasm górskich w Sudetach zaczyna się w Górach Wałbrzyskich, później poprowadzona jest wzdłuż Gór Sowich, przez wzgórza Włodzickie, no i wzgórza Ścinawskie, no i bieg kończy swój linia w Kłodzku, w Kotlinie Kłodzkiej. To jest coś, co przyciąga i warte jest naprawdę polecenia. Panie doktorze, w momencie, kiedy ta linia powstawała, kiedy była budowana, jakie ona miała znaczenie dla tego regionu, ale jakie było też jej znaczenie w szerszym spojrzeniu? Podstawową funkcją była chęć transportowania węgla, który był wydobywany w kopalniach rejonu noworudzkiego. I tutaj to była tak jakby podstawa, dla której państwo pruskie wydało 24 miliony marek na budowę linii, co było wówczas absolutnym rekordem w Prusach. Śląska Kolej Górska, poprowadzona u podnóża Sudetów, miała na celu również pobudzenie życia gospodarczego i podniesienia poziomu cywilizacyjnego. Wnioskodawcy od początku wskazywali, że linia również przyczyni się do przewozu kuracjuszy, którzy mogli przemierzać z Berlina do kurortów ziemi kłodzkiej, na przykład do Polanicy, Kudowy, do Dusznik. Ale wybudowanie tej linii to było olbrzymie przedsięwzięcie inżynieryjne, ponieważ teren wymuszał wybudowanie niesamowitych obiektów inżynieryjnych, które dziś możemy podziwiać. Na linii zbudowano 3 tunele, pierwotnie jednokomorowe, później w czasie rozbudowy dodatkowe 2 komory, czyli łącznie 3 tunele dwukomorowe, no i 10 dużych mostów, z których 8 jest wyjątkowo wysokich. Posadowiono je na wysokich filarach, które są w formie ostrosłupa ściętego. Wyposażone są w takie otwory pachwinowe, po to, żeby zmniejszyć nacisk filara na podłoże z jednej strony, a z drugiej ze względu na oszczędność materiałów. No i mosty te dzisiaj pełnią ważną funkcję z punktu widzenia zabytków. Zachowały się przęsła z 1880 roku. Najdłuższy most został zbudowany na Zatorzu koło Nowej Rudy. Miał 184 metry długości, a najwyższy to był most w Nowej Rudzie, zbudowany nad strumieniem Woliborka, który w czasie budowy uważany był za najwyższy most w całej monarchii pruskiej. Na linii 286 wybudowano 3 pary tuneli, w tym ten najdłuższy w naszym kraju. Liczy on 1605 metrów, zlokalizowany jest między Wałbrzychem Głównym
a jedliną górną. Do dziś zachowały się dwie jego komory, natomiast w tej chwili w ruchu kolejowym wykorzystywana jest tylko jedna z nich. Tunel, który tutaj widzimy, powstał w dwóch etapach. Pierwsza komora została wybudowana w latach 1876-1880. W przypadku pierwszej komory zbudowana została pod nadzorem znanego inżyniera Haupta, który budował wcześniej tunele w Nadrenii. I do budowy tego tunelu wykorzystano bardzo nowoczesną wówczas technologię. Były to wiertarki udarowe, zasilane hydraulicznie systemu Brandta, które były bardzo popularne swego czasu przy budowie tuneli alpejskich, na przykład tunelu pod przełęczą Arlberg. Dlaczego akurat w tym miejscu wybudowano tak długi tunel? Linia nie mogła przekraczać 10 promili nachylenia po to, żeby można było intensywnie prowadzić przewozy węgla, czy inaczej mówiąc pociągów towarowych z kopalni noworudzkich. Na tej linii też powstało wiele architektonicznych obiektów, dworców kolejowych, jakiś wiat i one też mają swój styl niepowtarzalny. O ile w przypadku pierwszego odcinka zrealizowano obiekty w konwencji późnego historyzmu, tak w przypadku linii Wałbrzych-Płocko te obiekty były już w takiej konwencji przemysłowej. Wyjątkiem jest oczywiście dworzec Kłodzko Główne, który został wykonany w takim duchu klasycyzmu, a podczas rozbudowy tej linii na dwutorową zrealizowano wiele obiektów w takim nurcie stylu rodzimego, czyli mówimy o Heimatstilu, czego przykładem jest na przykład dworzec w Ludwikowicach, czyli tutaj na tej stacji, gdzie się znajdujemy, który nawiązuje do takiego ziemiańskiego dworku. Znajdujemy się teraz w Dolinie Popradu. Żeby podziwiać piękno tego miejsca, wystarczy wsiąść do pociągu, odłożyć telefon i po prostu podziwiać. Na które miejsca na linii kolejowej, o której mówimy, warto zwrócić uwagę? Gdzie jest najpiękniej? Ja myślę, że jak się czyta, a jest to dostępne, historię i przebieg tej linii kolejowej, to każde z tych miejsc przynosi coś nowego i wzbogaca wyobraźnię jadącego pociągiem. Linia, która wyrusza z Tarnowa, w początkowym swoim przebiegu przebiega właściwie przez może mniej ciekawy teren, ale już wkrótce po dotarciu do Grybowa pociąg wspina się na właśnie stosunkowo wysokie wzniesienie, Góra Ptaszkowa, która jest wyzwaniem, jak powiedziałem, dla maszynistów, ale dla pasażera jest to piękny moment, aby patrzeć w okna i delektować się pięknymi widokami, choćby na przykład tak w tej chwili w jesiennej porze, gdy drzewa zmieniają swoje barwy i jest to coś pięknego dla oglądającego. Z kolei pociąg przemieszcza się przez Nowy Sącz, a więc piękne historyczne miasto, kiedyś miasto kolejarzy, w którym może warto wysiąść i go zwiedzić. A następnie pociąg rusza w kierunku Muszyny, gdzie po niedługim czasie od wyjazdu z Nowego Sącza dociera do Doliny Popradu. I wówczas już na pewno nikt nie będzie patrzył w smartfony czy czytał książki, tylko będzie jego wzrok przykuwał piękny Poprad, który wije się równolegle z jadącym pociągiem. To jest najpiękniejsze miejsce, gdzie te serpentyny dają o sobie znać, gdzie można poczuć pociąg całym sobą? To są walory kolei, które często są niedoceniane, bo właściwie przeciętny podróżny traktuje kolej jako
sposób przemieszczenia się z punktu A do punktu B. Natomiast świat już pokazał takie linie, gdzie celem jest podróżowanie, czyli trwanie w tej podróży, delektowanie się widokami, a przy okazji w czasie takiej podróży można nawiązać znajomości, można rozmawiać, można opowiadać. Samo przebywanie w pociągu też zapewniam, przynosi wiele różnych interesujących momentów. Kiedy pojawił się tutaj po raz pierwszy pociąg? Czy najpierw był pociąg, a potem stacja kolejowa? Zacznijmy od budowy. W roku 1854 sporządzono wykaz 40 pożądanych linii kolejowych, które należałoby wybudować na terenie monarchii. Między innymi jedną z tych linii było połączenie z Tarnowa Doliną Dunajca na Węgry. Ponieważ pamiętajmy, że tutaj nasza południowa granica to była granica z Węgrami. Oczywiście chodziło tutaj też o to, że kolej służyła wtedy głównie do transportu towaru. Tak jak teraz widzimy, to jest akurat pociąg pusty wracający do Huty w Koszycach. Podobnie w początkach tej kolei. Chodziło o to, żeby towary z Węgier eksportować i to nawet już nie tylko na te tereny północne monarchii, ale do Prus i do Rosji. A to była właśnie ta kolej, która przebiegała przez Tarnów. Budowa tak naprawdę rozpoczęła się w roku 1874, zakończyła się z końcem lipca roku 1876. W związku z tym możemy podliczyć, że trwała niecałe 2 lata, na długości 150 km. Na początku września roku 1873 podjęto się drążenia tunelu w Żegestowie, który miał mieć 500 metrów długości, więc był największą tego typu budowlą tutaj na linii. I co ciekawe, w listopadzie roku 1874 przebito całkowicie tunel pełnym świetle. Z tej okazji tydzień później zorganizowano wielką uroczystość. Do obsługi ruchu sprowadzono 12 parowozów jednakowych, w związku z tym, że ruch był, głównie pociągi były mieszane, towarowo-osobowe. Były to parowozy towarowe z 3 osiami napędnymi. Do tego 30 wagonów osobowych z hamulcem, bez hamulca od 1. do 3. klasy. Przy czym były to małe wagoniki o długości 4 metrów o rozstawie osi, gdzie 20 pasażerów chodziło do środka i 200 wagonów towarowych. Jak kolej wpłynęła na całe otoczenie, całe miasto Nowy Sącz? Kolej tak naprawdę, zgodnie z życzeniami wszystkich mieszkańców ówczesnych, przyczyniła się w decydującym stopniu do rozwoju miasta, ponieważ powstały tutaj dzięki temu inne zakłady, rzemieślnicze, które mogły tą koleją, z tej kolei korzystać. Wie Pan co, ja mam takie wrażenie, że to miejsce pachnie historią kolei i założę się, że jest tu jakiś oryginał z XIX wieku. Jest kilka elementów oryginalnych, czyli budynek obok dworca kolejowego, który potocznie nazywany pocztą, ponieważ wiele lat mieściła się tam na dole poczta. To był budynek mieszkalny, powstały równocześnie z budową starego dworca i tutaj układu. Mamy żuraw wodny pod właśnie kładką kolejową z roku 1877 i mamy budynki leżące na terenie tzw. Starej Kolonii. Wtedy nazywano to kolonią robotniczą. W roku 1890, kiedy powstawało osiedle kolejowe tutaj obok, najstarsze te budynki, 18% społeczności miasta Nowego Sącza, licząc z rodzinami, to byli kolejarze. Wie Pan co, ja myślę, że to jest taka nasza perła, którą trzeba odkryć na nowo. Tak, ja wiem, że są takie pomysły i mam nadzieję, że się kiedyś one ziszczą.
że na tej linii będą podróżowały wagony panoramiczne, gdzie podróżny nie tylko będzie skazany na patrzenie przez jedno okno na jedną stronę, ale będzie mógł również patrzeć na obydwie strony wagonu, również spoglądać na pełną panoramę, która się za jego oknami będzie przemieszczała. Atrakcją turystyczną może być Zamek Królewski w Warszawie. Atrakcją turystyczną może być Fokarium na Helu. Ale atrakcją turystyczną może być także linia kolejowa Kłodzko-Wałbrzych. To majstersztyk XIX-wiecznej inżynierii kolejowej, gdzie na nieco ponad 50 kilometrach podziwiać możemy kilkadziesiąt niesamowitych obiektów. Między innymi takich jak ten most. Zabytki kolejnictwa kojarzymy często z historycznym taborem, ale bogata historia kolei to także wyjątkowe i malownicze linie kolejowe. Podkreślamy walory tego środka transportu, który jest bezpieczny i ekologiczny. Ale kolej jest także piękna, a z okien pociągu możemy niejednokrotnie podziwiać wyjątkowe widoki. W kolejnym naszym reportażu z cyklu Zabytki kolejnictwa Ocalić od zapomnienia pokazaliśmy dwie wyjątkowe linie kolejowe. Tarnowsko-Leluchowską i trasę między Wałbrzychem a Kłodzkiem. Reportaż pokazuje fragment ich wyjątkowo bogatej historii oraz niezwykłych walorów krajobrazowych. Zachęcam do podróży tymi liniami, bo kolej jest nie tylko codziennym środkiem transportu. Podróż pociągiem może być również niezapomnianą przygodą. Zachęcam do odkrywania innych pięknych tras kolejowych w Polsce, a takich nie brakuje.